Dzień dobry, Daszbur. No, jesteśmy dzisiaj znowu w łowisku na rykowisku. Pierwsze moje wyjście w tym sezonie za bykiem po południu. Poprzednie wyjścia wszystkie były z rana. Mam już mniej więcej rozeznane, gdzie ryczą i co ryczy. Więc mam nadzieję, że dzisiaj już uda się coś wybrać. A jak nie, to przeniesiemy się troszeczkę dalej na kukurydzę i jej trochę przypilnujemy, bo dziki w jeden dzień zrobiły tam takie spustoszenie, że kolega myśliwy dzwonił, żeby jechać, usiąść, przypilnować, bo w jedną noc zrobiły tam taki Armagedon, jakby zaczęli kosić normalnie. Także plan jest ambitny, żeby coś dzisiaj pozyskać. Pozwolicie, że w międzyczasie, jak do Was mówię, będę się szykował, bo chcę sobie wejść w takie nieużytki. Dosyć ciężko będzie tam potem wyciągnąć tego byka, ale co ja zrobię, że ryczę akurat tam, a nie nigdzie indziej. Więc chcę zawczasu sobie tam wejść, usiąść pod drzewami i tak między nieużytkami jest taka łączka i na tej łączce no ryczą. Zresztą mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku, jaki to jest trudny teren, jak próbowaliśmy podchodzić. No powinny zacząć zaraz ryczeć. Jeszcze nie ryczą, wydawało mi się tylko. Mauser 857 JS 2,5-15 razy 56. Także zaczynamy. Nie przedłużam. Widzimy się za chwilę, jak już sobie zajmę miejsce. Coś sobie ponagrywamy. Może chwilę pogadamy, póki jest jasno jeszcze. Oczywiście rzecz bardzo ważna, której na pierwszym wyjściu w tym roku zapomniałem. Maskownica. Bo twarz i dłonie to jest rzecz, która najbardziej nas zdradza przy podchodzie jeleni. No bo jest biała, tak? Świeci się. Też ostatnio na tą maskownicę założyłem czapkę. Żona mi kupiła, bo mówi, no to poprzednia to już taki dziad z Mechacona masz. No i mówię, dobra, brązowa, naturalne kolory. Potem wrzucam materiał na komputer, zaczynam montować, a tam wielki biały jeleń na czele, którego wcześniej nie zauważyłem. Także wracam z powrotem do mojej starej czapki. Może już swoje odsłużyła, ale przynajmniej dobrze się kamufluje. Oczywiście rękawiczki zgubiłem. Będę musiał się zaopatrzyć w nową parę. Bierzemy lornetkę. Jeszcze plecak z kamerą. I jesteśmy gotowi na podchód. Słuchajcie, ten byk to był 12 jednostronnie koronny. Także można było się już pokusić o strzał. Ale pierwszy byk, który wyszedł, poczekamy.
ogóle jest dopiero za 15:06. W naszym kierunku idzie 14.
No słuchajcie, zrobiło się ciemno. Wróciłem do auta. Byka nie upolowałem, ale jestem niezmiernie zadowolony z wyjścia. Znaczy wyjście się nie kończy. Z tego początku wyjścia, tej pierwszej fazy, co planowaliśmy te byki pooglądać, może strzelić. No ledwo zaszedłem na miejsce, nie zdążyłem plecaka zdjąć, rozstawiłem statyw i już wyszedł pierwszy byk. No ale mówię, w ogóle zwątpiłem, czy jestem w stanie tam dojechać po tym, jak tam szedłem. Bo chodziliśmy tam co prawda, ale wiecie, tak na spokojnie, to się powoli szło, a może nie jest tak daleko. No a teraz jak szedłem tak skupiony cały czas prosto, żeby zdążyć przed nimi, tak sobie pomyślałem, że trzeba to ciągnąć. No i potem jak już schodziłem, wróciłem jeszcze troszeczkę inną stroną i już wiem, że da się tam dojechać. Dobrą terenówką, najlepiej dwoma w razie czego, ale da się tam dojechać. Więc na następne wyjście będę wiedział, że mogę tam ciągnąć za spust w tamtym miejscu. No ale tak, ten pierwszy byk, no z tego co widziałem, no to select i był jednostronnie koronny. Drugi, ten 14, no piękny byk, ale on w ogóle nie ryczał. Ciężko mi było ocenić wiek. Nie widziałem go też, nie miał żadnych łań. Fajnie byłoby go zobaczyć już w pełnym rykowisku, jak on się zachowuje w chmarze, tak? I wtedy też łatwiej jest po zachowaniu takiego byka ocenić. Na pewno, jeśli będzie taka potrzeba, to się z nim jeszcze spotkam. Młodszy nie będzie. No i na koniec przyszła gwiazda. W ogóle minął się z tym drugim bykiem o, nie wiem, 3 minuty. Przyszła gwiazda, ryczała, a na widowni tylko ja. Tam jeden nieśmiało gdzieś daleko mu odpowiadał, bardzo rzadko. Dlatego 12 podszedłem na jakieś 30 metrów i ta maskownica naprawdę zrobiła robotę. Wstałem sobie normalnie, dotąd byłem zasłonięty trawami, tutaj wystawałem, no ale to jednak 30 metrów, normalnie kamera w ręce. Nie miałem rękawiczek, bo zgubiłem, no i nie spłoszyły go te dłonie, które rzeczywiście wyróżniały się na tle całej reszty. No ale patrzał prosto na mnie, ryczał. Tam trochę gałązek połamałem jeszcze specjalnie, żeby się nie przejmował za bardzo, bo tam chwilę coś tam miał konsternacji. No i troszeczkę to trwało, w końcu odszedł spokojnie, jeszcze porykując. No on się na pewno nie nadawał do odstrzału. No ale widowisko zrobił, mam nadzieję, że wam się podobało. W ogóle dajcie znać, kiedy rykowisko się u was zaczyna i kończy, czy już ryczą, czy się spóźnia. No u nas w tym obwodzie zazwyczaj jest szybciej. No ale widzicie, no jednego dnia ryczą, drugiego nie. No jak jeździłem, 2 poranki byliśmy, możecie sobie zobaczyć w poprzednim odcinku, no to ryczały jak wściekłe. Przyjechałem z wieczora, ten pierwszy co wyszedł to tak nieśmiało odpowiadał, tam z 2 razy porykiwał. W ogóle to wydaje mi się, że on odpowiadał temu 12-kowi, bo on to w ogóle zaczął całe rykowisko i coraz bliżej był. I szkoda, że się minął z tym 14-kiem. No i gdzie są te łanie w ogóle? Chyba dużo później wyjdą. No tak jakby miały oco, to może by trochę powalczyły, też by na pewno był ciekawy widok. Ale generalnie byki nie chciały się dołączyć do rykowiska i do końca tak zostało. Bo jeszcze sobie potem postałem na łące. Gdzieś tam nieśmiało się odzywają, a gdzieś z tego wieczora ryczeć nie chcą. Nie wiem, czy jest za ciepło, bo jest bardzo ciepło. Jest 15 stopni. Znowu, zaraz, żeby was nie skłamać, sprawdzę dokładnie. Jest połowa września, nie? 18. Niesamowite. Dlatego im się też nie chce ryczeć. Nad ranem sobie odbiją.
No dobra, to ja się przemieszczam trochę dalej i pilnujemy kukurydzy. Bardzo fajne polowanie. Dotarłem na miejsce, zostawiłem samochód i ruszyłem pieszo wzdłuż pola, uważnie nasłuchując, czy dziki nie ucztują już wśród kukurydzy. Na szczęście jedyne co słyszałem to porykujące w oddali byki. To znak, że dotarłem przed dzikami. Wspiąłem się więc na zwyżkę stojącą na samym rogu pola i wygodnie się rozsiadłem. Stąd miałem doskonały widok na kukurydzę, jak i na łąkę, która oddzielała pole od ostoi. Właśnie stamtąd spodziewałem się nadejścia zwierzyny. Rozejrzałem się dookoła i jak zwykle zauważyłem tylko sarny oraz jelenie żerujące na ścierniskach. Po chwili pojawił się też lisek. Niestety odkąd nagrywam dla was materiały, noszę ze sobą tyle sprzętu, że zawsze czegoś zapomnę z samochodu. Tym razem był to wabik. Wabienie ustami nigdy nie wychodzi mi najlepiej, ale trzeba sobie jakoś radzić. Smoknąłem 2 razy udając myszkę i ku mojemu zdziwieniu lisek bardzo ochoczo na to zareagował, ruszając w moją stronę. Gdy się zbliżał, sięgnąłem po broń, ale coś mnie jeszcze tknęło, żeby spojrzeć za siebie. I wtedy dostrzegłem sylwetki dzików, które wysuwały się na łąkę. Były jeszcze daleko, a nie mogłem pozwolić, żeby przyszły i schowały się pośród kolb. Zszedłem więc ze zwyżki i ruszyłem im naprzeciw. Im bliżej byłem, tym bardziej ograniczała się widoczność. Z ziemi nie miałem już tak dobrego punktu obserwacyjnego. Na szczęście wcześniej zdążyłem je policzyć. 3 równe sztuki. Wiatr był dość dobry, choć nie idealny. Momentami kręcił. Dziki ostrożnie wychylały się i chowały, jakby badając teren. Musiałem cierpliwie czekać. W końcu zdecydowały się wysunąć. Jeden z nich ustawił się na strzał. W pewnym momencie wszystkie podniosły łeb i zaczęły węszyć. Jakby przeczuwały moją obecność. Nie było czasu do stracenia. Mogły mnie zwietrzyć. W noktowizji wyraźnie widziałem sylwetkę dzika. Oddałem strzał. Korzystając z sytuacji powiem wam, że ja już jestem po strzale. Tak jak widzieliście przed chwilą. I zanim podejdę do dzika, to chciałem wam pokazać to pole. I słyszę, że kolejne dziki są już w kukurydzy. W międzyczasie jak poszedłem za tamtymi i poszedłem po auto, po strzale, bo dzik padł w ogniu, to zdążyły wejść kolejne w kukurydzę. Ja słyszę, jak tam laskają. No, ta kukurydza to jest całka. To nic nie zostało. Zobaczcie, no pojedyncze kolby jeszcze stoją. Chociaż nie, to co stoi to i tak nie ma kolb. Po prostu były na tyle nisko, że sięgnęły bez łamania. Nie ma nic. Tyle zostało. Jesteśmy w środku pola normalnie. To nie jest... Pojedyncze sztuki zostały. Masakra. Nie, no to jest nieprawdopodobne. Wyczyściły do zera. Tak wygląda połowa pola. No, koledzy i koleżanki, udało się strzelić dziczka. Tak jak widzieliście, ja sobie siadłem na wzwyżce przy kukurydzy i one tak nieśmiało między tą kukurydzą a takimi krzakami nieużytkami jest taka łąka i one wzdłuż tej łąki się tak kręciły, by chciały wyjść na tą kukurydzę, ale czekały chyba na odpowiedni moment, a ja też nie chciałem czekać, aż one wejdą w tą kukurydzę, bo po to już byłby koniec, jakby się schowały gdzieś tam głębiej, bo brzegów to już nie ma, został tylko środek. A też ta zwyżka nie stała tak idealnie pod tą kukurydzę, tylko ewidentnie została postawiona też tak, żeby na przejściach strzelać, ale one szły tam, a kukurydza jest tam i ja wybiegłem i mi zniknęły. Widziałem je cały czas w termowizji, w noktowizji nie mogłem ich złapać i jak już myślałem, że poszły, że mają zamiar ominąć tą kukurydzę, to one zakręciły i się wysunęły. 2 jeszcze czekały, jeden się wysunął i tak naprawdę w miejscu, gdzie myślałem, że są trochę dalej,
już się zatrzymały i musiałem szybko oddać strzał. Z 60 kg, myślę. Były 3 równe. W międzyczasie, jak poszedłem po samochód, to kolejne dziki wskoczyły do kukurydzy. Może będzie dało się jakoś dogadać, bo przykro aż się patrzy na to, co one mu zrobiły, bo też człowiek wkłada na pewno dużo pracy w to, żeby ten plon był. A tutaj ma w takim miejscu położone te pole, że one mają tak naprawdę z ostoi prosto na tą kukurydzę wychodzą i ciężko je tutaj upilnować, bo to by trzeba było siedzieć 24 na dobę. O, byk ryczy. Jak Wam się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w następnym odcinku. Może uda nam się wspólnie znów podejść do jakiegoś byka, może nawet upolować. Polowanie tak czy siak udane, nawet gdyby tego dzika nie udało się strzelić, to i tak super wyjście, bo na 30 metrów nagrywanie ryczącego byka to zawsze dostarcza tyle emocji, jak nie więcej nawet co nie jeden strzał. Także no, piękny okres się zaczął dla nas myśliwych i spodziewajcie się więcej filmów z tego okresu. Troszeczkę wrócimy z tymi myśliwskimi materiałami, bo była mała przerwa, był wyjazd do Norwegii, więc nie było kiedy polować. Dobra, nie przedłużam. Muszę sobie zapiąć pasek, porobić zdjęcia i biorę się do pracy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dashbur.